Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu okropnego maja i też na aktualizacji podsumowania sezonu grzewczego, bo się nikt nie spodziewał, że w maju trzeba będzie jeszcze po prostu grzać, czy klimatyzatorem, czy pompą ciepła, czy jednak kolektory zrobiły robotę i nie dość, że grzały CW, to jeszcze pomagały centralne ogrzewanie. Także zapraszam do Excela. Także lecimy z tematem. Standardowo podsumowanie całego domu, później podsumowanie magazynu energii, auta elektrycznego. Tutaj mamy bufor, jak się sprawował. No i aktualizacja podsumowania sezonu grzewczego, bo się tam sezon grzewczy o miesiąc troszeczkę przesunął. Takie troszeczkę to dziwne, ale nic. Tak to jest i nic z tym nie zrobimy za bardzo. Czyli od początku. Z sieci pobrane 223 kWh, do sieci oddane 492 kWh. Produkcja z całej fotowoltaiki to jest 1548 kWh. Zobaczcie, w maju była mniejsza produkcja jak w kwietniu. I to o 60 jakieś kWh mniej więcej. No to widać, że maj nie zabłysnął niestety. Autokonsumpcja jest 1056 kWh, co nam daje 68%. No, autokonsumpcja całościowa się poprawiła przez to, że było więcej kiepskich dni. No i więcej z magazynów po prostu tego szło, a nie w sieć tej energii. Nadwyżka, tak jak ja liczę, to jak na razie to jest 635 kWh. Zużycie prądu 1279 kWh, także tak w miarę na jednym poziomie się trzyma. Domowy prąd użytkowy ogólnie to jest 693 kWh. Do tego dochodzi nam auto elektryczne. Na ładowanie auta poszło 459 kWh. Pompa ciepła jak w tym miesiącu, tak w tamtym równiutko. Normalnie czasem ja się dziwię te wyniki, jakbym sobie to wymyślił, ale ja mam podgląd ogólnie do supli z liczników Zamela i tak wychodzi, także co do praktycznie, no połówek nigdy nie wpisuję, tylko jak jest powyżej piątki, to wpisuję już, że tak powiem, wyższą, a jak jest poniżej piątki, to niższą. To szkoda się w połówki, słuchajcie, bawić. Później finalnie i tak cały rok wychodzi z podsumowania, także ta połówka nie ma znaczenia. Pralka, suszarka 80 kWh, pompa ciepła wzięła 118 kWh. Także troszeczkę jeszcze musiała popracować, ale już kolektory fajnie wspomogły, co Wam za chwilę pokażę. Klimatyzator 3,5 kW, no, bardziej ten standby, może ze 2 dni pochłodził, grzać nic nie grzał, bo u mnie ogrzewanie jest zrealizowane jak na razie tylko pompą ciepła. No i u dziadka dogrzewanie jeszcze też klimatyzatorem, dlatego jest 43 kWh. Nie idzie całego domu ustawić, trzeba by było zrobić strefowe i w ogóle to trzeba było całe centralne rozpieprzyć, to lepiej dołożyć klimatyzator i tam gdzie nie jest sterowane, że tak powiem, z centralnego ogrzewania, niech sobie klimat odmuchuje i bez remontu, bez niczego i fajnie to działa. Także razem ogrzewanie i tam może troszkę te 5% chłodzenia to jest 127 kWh. Pompa ciepła zużyła 1,624 GJ, co nam daje średni COP 3,82. Myślałem, że pod czwórkę będzie, ale dla tych co nie wiedzą, a dla tych co wiedzą, u mnie pompa ciepła zawsze w tych najgorszych temperaturach, najniższych pracuje, bo jak słonko świeci, to jednak kolektory wspomagają to centralne ogrzewanie albo ładowują bufor przez dzień, żeby jeśli trzeba wieczorem, to się dogrzeje, a później co braknie, to już w nocy dalej napieprza w tych niższych temperaturach. Dlatego to jest taki najbardziej realny COP, bo w tych gorszych, a nie lepszych temperaturach. I średnia temperatura miesięczna to jest 11,1 stopnia. Podniosła nam się temperatura, jak widać, nieznacznie. Powinno być pewnie cieplej. I średnia prędkość wiatru to jest 2,9 km/godzinę. Także przeskakujemy, słuchajcie, dalej. Tutaj tabelka rośnie i to tak dosyć sporo rośnie nam tabeleczka. I tak, lecimy z niskonapięciowym magazynem energii. I tak, 96 kWh pobrane z sieci, zużyte 682 kWh, czyli energia swoja, darmowa, że tak powiem, to jest 586 kWh i to jest udział 86% całego zużycia energii, także bardzo dobry wynik
Tutaj nigdy nie będzie u mnie 100%, przynajmniej jak jestem w netmeteringu, bo ja falowniki mam tak ustawione, że na własne potrzeby pobierają z sieci i w międzyczasie co tam braknie, czyli zawsze będę miał po prostu pobór. Tak jak mówię, póki jestem w netmeteringu. W netbillingu zobaczymy, czy się nie odetnę od sieci w ogóle. Znaczy z drugiej strony to nie ma sensu, bo można, jak ja mając solar trackery, załaduję magazyny energii do południa i wieczorem cała fotowoltaika będzie opchała w sieć, to no, po wyższych niby cenach, nie? Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Także na razie lecimy w tym systemie. I tutaj jest wysokonapięciowy magazyn energii. Mamy pobrane z sieci 73 kWh. Zużyta energia to jest 426 kWh, z czego udało się ze swojego wyciągnąć, czy z paneli, czy z magazynu 389. O, nawet nie zauważyłem. Tyle samo w tamtym miesiącu, jak w tym miesiącu udało się na czysto wyjść. Czasem mnie zadziwiają po prostu te wyniki, ale to jest, mówię, cały czas do zweryfikowania w aplikacji. Ja to wszystko z aplikacji ściągam, ja sobie tutaj nic nie wymyślam. I zużycie własne to jest 84%, jak widać też najlepszy wynik. No, ładowanie auto elektrycznego przez dzień robi robotę i po prostu tej energii się wciąga swoje jak najwięcej, mimo że magazyn energii tylko 10 kWh. Kangur na razie rekordowy wynik jazdy 2077 km, tak, zawiesiłem się, 2077 km, co nam daje 459 kWh. Tutaj gdzieś mam kartkę, gdzieś tu miałem kartkę, moment, właśnie, gdzieś ją położyłem, jest. Pierwszy raz nie resetowałem, słuchajcie, licznika, nie wiem czy to będzie widać. Tak w nowej formule troszeczkę próbuję. Powiedzcie, czy wam się tak podoba moją gębę oglądać, czy nie macie jej dość. I tak, porównanie jest właśnie ładowanie 459, dobrze mówię, 459 kWh, a zużyta energia przez auto to jest 377 kWh, czyli 82% energii zostało zużyte, a 18% to jest no, to co przepadło, czy na ładowanie, czy później na rozładowanie, nie wiem. Wszystkie straty związane z przetwarzaniem energii to jest właśnie 18% straty. Ja ładuję cały czas na full ładowarką 15,5 A, tam idzie 3,5 kW czy 6 kW, to wszystko zależy też od napięcia. Także to widać, taka jest różnica, że strata jest 18% na ładowaniu. Także ja wam myślałem, że będzie gorzej. No w zimie jest gorzej, bo zimna bateria. Teraz już cieplejsza bateria, to lepiej sobie to śmiga. I dobra, i średnia na 100 km to jest z ładowania 22,1, a ja wam pokażę później, jeszcze nie pamiętam, tak, 18,2 albo 18,1, potem będzie materiał oczywiście z obchodu, to jest średnia z jazdy. No, ogrzewanie elektryczne, jakby nie było, maj chłodny, także ogrzewanie latało sobie. Nie widzicie, w porównaniu do kwietnia praktycznie podobne zużycia na 100 km. W zimnie człowiek jeździł nie będzie, nawet elektrykiem, trzeba się grzać, ale ogrzewanie paliwowe nie pracowało praktycznie w ogóle. Może raz przepaliłem, ja tak raz na miesiąc staram się przepalić, żeby po prostu te piece sobie popracowały, żeby nie było, że o koniec sezonu i na zimę dopiero odpalamy. Trzeba, niech tam, przepraszam, ten wirnik popracuje, to wszystko po prostu, żeby się nie zastało. No, dobra, oszczędność z jazdy autem elektrycznym, nie wydane na paliwo, to jest 825 zł w tym miesiącu. Zobaczcie, odkąd wymieniłem baterię, to przebiegi mam około 2000. Ja takie przebiegi miałem, tylko resztę musiałem dojeździć, co mi brakło. Więcej moja małżonka właśnie na studia, jak jeździ na Rzeszów, to niestety trzeba było na benzynę wydać i każdy wyjazd tam i z powrotem to było 80 zł. A ja tutaj sobie średnio wyliczyłem, że 7 litrów ropy na 100. Ogólnie całoroczne to jest wymienianie olejów, rozrządów, innych rzeczy. W elektryku się takich rzeczy nie robi. Jakbym to policzył jeszcze DPF-y, dwumasy i wszystko resztę, co się dzieje, to trzeba było pewnie z 9 litrów na 100 policzyć. Ale jakoś próbuję to realnie policzyć. ChatGPT, bo już od tego się nie uwolnimy. Nawet wpisuję dwójka Google, wyliczył mi średnią na maj ropy napędowej. To jest średnia cena 5 zł 70 groszy, także z tego wychodzi z kilometrów. Oczywiście ja cały czas liczę z kilometrów, tu są kilometry,
cały czas liczę z kilometrów, a nie ze zużycia, bo bym się sam w konia robił po prostu. Przyjechane kilometry i wtedy można sobie do wszystkiego to porównać. I na ogrzewanie postojowe, słuchajcie, poszło 0. Także już, które mam 5 miesięcy, 3200 na paliwo praktycznie nie wydane. Teraz przechodzimy do bufora. Jak się tam bufor spisał w tym miesiącu? I tak, pompa ciepła wsadziła do bufora 451 kWh. Wężownica. A nie, tu jest wężownica. Jaj, kurde, ja dzisiaj jakiś taki zakręcony. Na centralne ogrzewanie z bufora zostało wyciągnięte 414 kWh. Na potrzeby CWU, oczywiście tutaj jest wstępne ogrzewanie CWU przez wężownicę, zostało wyciągnięte 86 kWh. Także finalnie, słuchajcie, z bufora wyszło więcej o 49 kWh energii cieplnej, wyszło więcej z bufora niż wsadziła do niego pompa ciepła. Także kolektory jednak się spisały i wyszło na plus. To pompa ciepła też defrostów nie robiła, ale z drugiej strony jak było poniżej 5 stopni, no to następuje to automatyczne włączanie pompy obiegowej. I też tam na pewno jakieś są straty, gdzieś to ciepło ucieka. Takie zabezpieczenie pompy ciepła. Także na plus. Jak na razie idziemy już od marzec, kwiecień, maj. Jednak trochę tego słońca było i cały czas te kolektory wspomagają to centralne ogrzewanie, czyli jednak da się. No i taka, słuchajcie, aktualizacja do podsumowania sezonu grzewczego, słuchajcie. Także lecimy, sezon grzewczy 24/25. Z bufora na CWU przez wężownicę zostało wyciągnięte 707 kWh ciepła. Z bufora na centralne ogrzewanie zostało wyciągnięte 10 891 kWh ciepła, a pompa ciepła do bufora wsadziła 11 720 kWh. Nie policzyłem sobie, słuchajcie, tej różnicy, ale same tu widać, tutaj mamy 700, zostaje 11 000, także bardzo nieduża różnica jest po prostu w tym, co zostało wyciągnięte, a wsadzone. Kolektory zrobiły robotę i nadgoniły to, co w zimie poszło na defrosty, straty i tam całą resztę. I tak, energii elektrycznej pompa ciepła pobrała, bo tutaj jeszcze była pompa ciepła 7 kW, przerobiona z klimatyzatora Grey Ampere Prestige, bo Maxa pod koniec sezonu chyba 1 tydzień tylko pracowała. Także na takiej przeróbce, słuchajcie, pobrane jest 3534 kWh, średni COP wyszedł 3,30. Także jak dla mnie na sezon COP bardzo dobry. Przy grzaniu 35 stopni było wtedy ustawione, teraz już lecę na krzywej grzewczej. Także jak dla mnie bardzo dobry wynik. Dodatkowo mamy klimatyzator 3,5 kW, 136 kWh pobrał. To raczej na postojowe pobrał tak naprawdę, a nie na ogrzewanie, bo on w zimie praktycznie w ogóle nie pracuje. I klimatyzator 2,6 kW pobrał 423 kWh, czyli sobie możecie od tego 136 odliczyć i te 200 to będzie tak naprawdę na dogrzewanie. Ale razem całościowo, jakby nie było, czy urządzenie pracuje, czy nie pracuje, energię pobiera. 4102 kWh poszło mi na cały sezon grzewczy 2024-2025. Opał 0 i koszty 2584, bo ja liczę kWh po 63 grosze. Dlaczego? Dlatego, że w 2016 roku założyłem fotowoltaikę w systemie net meteringu i z tego korzystam. Kto skorzystał, ten skorzystał, kto nie skorzystał, teraz musi się męczyć w netbillingu. No niestety, to nie do wszystkich się tyczy. Myśmy walczyli. Większość z nas się, że tak powiem, śmiała, na co nam to, po co nam to. A teraz wszędzie w koło widzę, są zakładane instalacje, ale to nie z naszej winy, tylko z winy jakiegoś zielonego czegoś dziwnego. Jak były prąd tani, to by nikt nie kombinował. No, prawie nikt. Ja bym zawsze kombinował, żeby nawet był po 30 groszy, to i tak bym kombinował, żeby za ten prąd nie płacić, bo można, a czego nie. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć. Dobra, słuchajcie, idziemy podeptać trochę po podwórku.
No i dobra, słuchajcie, lecimy. Standardowy obchód, że tak powiem. Kurde, muszę się wreszcie za basen wziąć, bo może wreszcie tego ciepła trochę przyjdzie. A tam w tym basenie to jest normalnie masakra. Jest po prostu masakra. Tam jest tyle tego syfu. Od miesiąca zakładam tą osłonę i tak dojść z nią nie mogę. No nie trzeba będzie odkurzać, odpalić. Teraz już wszystkie drzewa, kwiatki, wszystko poopadało. No i oczywiście w basenie, nie? A mi się tej osłony nie chce cały czas założyć. To jest coś innego, a to tylko wziąć, rozłożyć i zaczepić, nie? Tak to w życiu jest, prawda? Także no niestety, życie. Dobra, to woltaika, trackerki kręcą się elegancko, produkcja idzie. Jak widzieliście, starczyło prawie tej produkcji na to, co miało być. Z tym, kurde, przekop będę jednak robił. Tutaj muszę rozpieprzyć wszystko. No i już, no i musiałeś zleść, nie dało ci. Ten kot to jest normalnie kamikadze na całego i to tak teraz będzie taka zabawa. Dobra, niech się trochę tutaj pogryzą. Nie, muszę go zabrać, bo no po coś tu przyszedł, no po coś zlazł. Widzi mnie i idzie do mnie. Dobra, wraz pod auto. To teraz będzie tak. Jednego trzeba jakimś cudem złapać, to się drugiego później wyciągnie. Kurde, całe życie z tymi oszołomami. Dobra, tutaj fotowoltaikę też sobie śmiga elegancko. Kolektory dają ile mogą, ale robotę robią. Jak pompa ciepło chodziła, no to zabierała to ciepło. Teraz już pomału pod koniec tego miesiąca już ta pompa ciepła nie pracuje, także wreszcie znaczy testuję. No. Przyjdą dopiero upały i się dowiem, czy mi te 2 zbiorniki wystarczy, czy dalej 3 zbiorniki będę potrzebował. Kurde, na tą ciepłą wodę po prostu jako buforowanie, nie? Zobaczymy, bo to pierwszy sezon zbiornika 900 litrów letni. Jak on się zachowa. Na razie mam ustawione na wyjściu chyba 60 stopni, już nie pamiętam. Ja tam co chwilę coś przestawiam, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także produkcja idzie. Tutaj chyba na jesień dołożę jeszcze te 3 panele. Trzeba wszystko budować. Na razie inne tematy są ważniejsze. Prądu i tak jest od cholery, także te 3 panele tutaj jeszcze na jesień będzie pewnie dołożone, a może w przyszłym roku. Zobaczymy, nie wiem. To się wszystko okaże. Kogenerator jak stał, tak stoi i się nie boi. Klimatyzator, no na początku i na końcu miesiąca użyłem klimatyzatora, a tak to wisi i nic nie robi. Pompa ciepła ogarnia cały czas ogrzewanie, albo kolektory ogarniają ogrzewanie. O, pokażę wam właśnie, bo Kangur robi robotę. Tysiące kilometrów lecą, jak widzicie zwrot idzie w oczach. Coś się na paliwo po prostu nie wydaje, a nie pokazywałem sobie liczników. O, poszedł. O, to, już mamy. Dobra, chodź tu, Murek, byłaś. Wychodź, już. Wychodź już, poszedł. Zbuju 1. Uciekaj. Już, chodź. Ty tu zostajesz, a ty idziesz na pole. Poszedł już. Nie. Kurczę, byki jedne. Dobra. Muszę iść teraz, kota do domu wygonić, bo tutaj później nie dojdziemy do bunkra. Także tutaj z nimi jest cały czas masakra. O, jeszcze mi strącił. Już nie ma twojego kolegi, już jest w domu. Czy spotkacie normalnie tak pies z kotem? Dobra. Ale jaj, normalnie beret. Palimy dziada. Znaczy nie palimy, bo on jest na kablu, ale o, muzykę wyłączamy. I tu mamy tak, o jest 2077 km przejechane. Tutaj mamy zużycie całościowe, zużycie 377 kWh, to jest zużycie właśnie auta. Także macie porównanie do tego, co tam było, 400 coś ileś, kurde nie pamiętam. Nie, no wyleciało mi z głowy. Średnia 18,1, ogrzewanie elektrycznym się latało, ale tutaj jak się normalnie już jeździ, to niżej 16 się nie zejdzie, przy normalnej jeździe nie ma szans. No zasięg teraz 328, no pokazuje, bateria cieplutka. Się całą noc ładowało. O, 20 stopni. Znaczy całą noc, do północy chyba się ładował, później się wyłączył z tego co patrzyłem.
Bo ja co miesiąc ładuję zawsze do pełna, żeby mieć te statystyki fajne. Znaczy pod koniec każdego miesiąca musi być naładowany do pełna, nieważne czy jest w magazynach coś, czy nie ma. Średnia, TL przybyte, także średnia prędkość jeszcze, no i tyle. Tak naprawdę Kangur robi super robotę, powiem wam, do wszystkiego auto nie oddam, a ewentualnie sprzedam. Na razie nie ma opcji, kurde, a jest do wszystkiego, super auto. Dobra, dalej, bo auto do garażu wstawiłem, to musiałem cały ten grajdą, że mówię, przestawić do stodoły, bo teraz u mnie garaż nie służy za miejsce do samochodu, tylko to jest stacja ładowania dla hulajnogi i tych rowerów elektrycznych, a samochód to tylko chowam jak idzie burza, tak stoi na polu, co chwilę się wjeżdża, wyjeżdża. Pompa ciepła ogarniała temat. COP nawet dosyć ciekawe. Także lecimy dalej, słuchajcie. Idziemy do bunkra. W bunkrze zmiany. Bo od tego miesiąca zaczynamy. Tylko i wyłącznie na deju będzie cały dom latał. Dlatego już jest spięta bateria. Dejaczka. I tutaj mamy też zmiany. Tu jak o zmianach będzie film w tygodniu, a może szybciej, nie wiem, zależy co opublikuję. Także już na dzień dzisiejszy, słuchajcie, jest 40 kWh w takim układzie. Bardzo fajnie to sobie działa. Tutaj jeszcze taki sprytny temat, że tu jest magazyn 200 kWh, te są po 100 kW, 200 Ah, a te są po 100 Ah i trzeba było tak to sprytnie zrobić, żeby się wszystko fajnie równo ładowało, dlatego jest rozdzielone na dwa airbagi. I tu jest 20 kWh, tu jest 20 kWh 400 Ah i tu jest 20 kWh 400 Ah, jak widzicie. Inna ilość baterii, ale amperogodziny się zgadzają. I tutaj jeszcze na rozdzieleniu, bo jak tutaj widzicie idzie już wszystko na jedno, to tutaj jest rozdzielone, że z tej strony jest 10 kWh na tych tu i tu, 200 Ah i z tej strony jest 10 kWh 200 Ah w tym klocku. I jak ja sobie to obserwuję, to powiem wam, tak fajnie to równiutko idzie, a nawet wam może pokażę, bo tutaj cały czas ciśniemy w bateryjkę. Już dzisiaj z 11 kW wszystko na swoje albo do baterii wlazło. Już przestawiony falownik na 200 A, bo niestety już widzę, że taki day to dla mnie jest za mało. Jakby nie miał elektryka to ok, a jak zapinam auto elektryczne, to już macie prawie te 4 kW, to idzie pompa ciepła, to już będzie ze 6, jak się bujnie pod 2000 W. A gdzie reszta? A to już jest ponad 120 A poboru, a gdzie reszta w domu jakiekolwiek urządzenia powłączać, pralka, suszarka, mikrofala, piekarnik, kurde, czajnik i etc. Także 10 kW to jest tak i już jest od razu. Dlatego ja cały czas mówię, wchodzę w system wysokonapięciowy, jak już zajdę z meteringu i wtedy trzeba będzie bawić i wtedy trzeba też dużą baterię, przynajmniej ze 100 kWh. Znowu przerwa, bo dziadek kota wypuścił i znowu była akcja. Musiałem go do domu zanieść, normalnie masakrę z tymi psami i kotami. Ja to mówię, jak psa wypuszczę, to wszystkie koty do domu zaganiam i na odwrót. Takie kurde, normalnie. Kotka jeszcze tam siedzi na górze, okej, a ten kotur durny to zejdzie i za chwilę i się sadzi do psa. A chmurek skacze wokół niego i do zabawy, a ten go pazurem. No i to takie... A później go trzepnie jeden drugiego i problem, bo znowu będzie kulawy 2 tygodnie chodził. Wiecie, dobra, słuchajcie, dalej z tymi wysokonapięciowymi magazynami, dlatego z dużej pojemności ze 100 kWh. Bo to Kangur ma tylko 4 kW, jak się pojawi inne auto elektryczne i będzie trójfazowa ładowarka ŻC, która ma 11 kW albo więcej, no to co ja będę drugiego daję musiał powiesić, dalej się bawić? Nie, ja sobie wolę wtedy zawiesić z 25 albo 30 kW wysokonapięciowy magazyn, do tego zapiąć albo 2 baterie i wtedy to sobie, słuchajcie, lata już na te obciążenia. A tak jak się nie ma elektryka, normalny dom, mój nie jest normalny pod względem tego wszystkiego, to taki dejaczek spokojnie wystarczy. Mnie już to boli. Jak ja widzę 100 A, powyżej 100 A na kablach, to już mnie to boli.
po prostu. Wolę mieć te 100 A na wysokonapięciowym, a nie na niskim. Wtedy ciśniemy i wtedy sobie cisnę te 10 powiem tak, 10 kW z tego cisnąć, no to już 70 to już tak na styk, a wysokonapięciowym dziesiątki mi wystarczą i sobie to leci i sprawność i cała reszta. Ale to kwestia co kto chce i co kto potrzebuje. Dobra, miałem wam pokazać, jak to się jeszcze tutaj prądowo rozkłada. A, czapkę założyłem. Czapkę założyłem, słuchajcie, na górę. Tu też założyłem ten przód, bo strasznie wyją te wentylatory z przodu. Jak to się ściągnie, to tak się ten hałas przenosi okropnie. A czy otwarte, zamknięte nie ma to wpływu, tylko hałas jest po prostu straszny. Jak czapkę założyłem, to tutaj już wyżej 42 stopni mi temperatura nie wychodzi, a tak trzymało się 52 stopnie, a później się włączały te jego oryginalne z tyłu wyjce, to wyją na cud. Także już czapeczka zrobi dla niego fajnie. Czapka jest ustawiona między od 30 do 40, 40 zbije do 30 elegancko. Ona ciągnie tam na żebrowaniach. W żebrowaniach tutaj powietrze dodatkowo wciąga i tutaj jeszcze takie dwa otwory macie jeszcze obudowę, dodatkowo chłodzi tym wentylatorem. Nawet jakby się zepsuły te wentylatory, to dalej nie ma problemu, bo odparowanie będzie przez takie duże otwory i te wiatraki się włączą, także już no, nikt nie ma, że tak powiem, każdy się czepia, o bo się zepsują, nie będzie działało. W Deju się nie zepsują wentylatory, tam są wieczne, tak? I głupoty, kurde, takie ludzie gadają, że normalnie czasem mi się nie chce nawet komentować tego. Dobra, lecimy z tematem dalej. A, miałem te prądy. Kurde, ja to dzisiaj rozkojarzony jestem, może zakochany jakie, bo co? Kurde, możliwe. Mamy DC. Dobra, leci nam tutaj 49. O, bo jakiś obciążągochy jest. Czy tam? Dobra, nieważne. Tutaj z falownika do falownika leci. Czyli tutaj na jeden zestawik idzie nam, słuchajcie. O, weźmiemy sobie na plusika najlepiej. Kurde, nie ta ręka. Dobra, jakoś będę sobie musiał poradzić. 27. Tutaj leci. A tutaj muszę na mostku mierzyć, żeby zmierzyć ten drugi zestaw cały. Leci 28. Zobaczcie, elegancko. Tu jest jeden zestaw, a tu jest drugi, tylko że później się rozchodzi na całość. Teraz tutaj pół na pół jeszcze. 200 Ah w jedną stronę. 11. W oryginale, że tak powiem. A tutaj ulep mój. 11. Jak widzicie. Idealnie się to wszystko rozkłada. Mimo, że tego wszystkiego tu jest różnorako, ale jak w miarę to wszystko pojemnościami rozłożymy, to musi to działać. I nie ma innego wyjścia. Prądowo jest ustawione na razie na bateriach 54 i podchodzi do 54,5 V. Jak wiecie, jak daje sobie kopnie w górę, to potrafi o volta nawet przerąbać. Niestety tak to ma. I to mnie trochę denerwuje. I tutaj sobie obserwuję na tych geigerkach przeważnie albo ta bateria wychodzi na 14,3, 14,5. Jak już widzę 14,8 V, na nie znaczy, że BMS odcięło i wtedy trzeba obniżyć. I to tak sobie szukałem i znalazłem tak idealnie, że sobie któreś z tego, bo one nie mają balansera pomiędzy sobą, widzicie? Miałem zakładać, ale stwierdziłem, że mam to gdzieś daleko. One balansera nie mają, nie balansują się pomiędzy sobą, balansują tylko się w środku. A jak zobaczyłem, że cyk, moje monitory, to jest fajna rzecz. O, cyk, dwa monitory sobie leżą. Odpalę sobie tutaj, włączę tu i tak, tutaj mam dwie indukcje. Teraz się powinny uruchomić. O, jest jedna, druga. Same mogą cały dzień leżeć na indukcji. I tutaj na kabelku jeszcze trzeci monitorek do podglądu całościowego. Gdzieś normalnie. A te dwa nie obserwują, te dwie baterie na dole, bo one akurat mają Bluetooth. I tutaj to fajnie widać, jak już powyżej 27 V wychodzę, a są tutaj jakieś, o tutaj albo tutaj, jest już jakiś rozjazd się pojawia powyżej dyszki. One bardzo fajnie tutaj balans pokazuje, że się balansują, czyli jeśli te się balansują na dole, to i wszystkie się baterie balansują, a i te, to nie wiadomo czy się balansują czy nie, ale tak się staram latać z tym na granicy. No te się raczej muszą balansować, jak nie będą, to zobaczymy na testach. Będą testy, bo wreszcie mam przetwornicę, żeby sobie te dwie baterie fajnie sprawdzić, bo to jest jedna i druga, 51,2 V.
I dobra, także tutaj temat się kręci. O, ten górny wentylatorek cały czas sobie huczy. Ciepło trzeba stąd wyprowadzać na okrągło, bo daje się grzeje. Gdy to co ciepło mi tutaj wyrzuca, zaraz tamten wentylator wyrzuca też dalej na zewnątrz. Tamten chodzi już cały czas na okrągło dzień i noc. A jak są drzwi tutaj zamknięte, to tutaj mam taką o i sobie tutaj tędy powietrze cały czas jest podciągane z piwnicy. Taki system, po prostu. Dobra, tutaj koleżka już dawał radę. Kończę na razie pracę. Jak widzicie, alarm się świeci. Alarm się świeci przez to, że jest bateria wypięta i falownik jest już tylko i wyłącznie do obsługi fotowoltaiki. Po prostu ja to z tego tylko, tak jak mówię, net metering to jest najlepszy magazyn energii i jedna instalacja teraz już tylko tam i z powrotem działa z siecią cały czas i pompuje do niej, żeby na zimę też wystarczyło. A tamtym całym ustrojstwem się bawię, do sieci nie oddaję, mam to gdzieś. Jak mi braknie, to ewentualnie sobie tylko podbiorę. Jak zacznie brakować, to pewnie jeszcze stodołę dopnę, przekopię się i dopnę jeszcze tam stodołę. Tylko tam MPPT mi brakuje, to podepnę pod szóstkę i też będzie to działało, bo mogę sobie szósteczkę przez LOAD podpiąć tutaj właśnie do tego falownika. I dalej to będzie działało, nie przez gena, tylko przez LOAD i to lepiej, powiem wam, działa. Nawet nie musi mieć szóstka wtedy baterii, tylko będzie jako gridowy falownik działać i będzie po prostu pompowała też magazyn z tamtego. No, także takie kombinacje. A jak nie, to można też falownik jakiś taki jednofazowy sobie gdzieś kupić za dosłowną złotówkę, bo tu teraz ludzie się tego pozbywają i podpiąć też pod DEA już jako mikroinwerter i dalej można pompować sobie w magazyn tą energię, jaka jest nam potrzebna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Buforek, no Ela stoi, zbiera energię. Dla tych, co nie wiedzą, tak wygląda układ cały. Kolektory sobie śmigają elegancko. Tak wygląda cały dom. Mało, nie wiem, czy jako OZPV nie będę podpinał. Zobaczę, bo to cały czas kombinacje. Pompa ciepła wyłączona, wszystko jest powyłączane, zawór jest zamknięty. Bo u mnie, tak jak dla tych, co nie wiedzą, pompa ciepła jest prawie na tym samym poziomie to zbiornik i tutaj cały czas krążyło w grawitacji. To, że tam się wychłodziło, to pół biedy, tylko te rury łapią temperaturę i zaczyna być tutaj po prostu ciepło, a ja nie chcę, żeby mi się tutaj nagrzewało, nie wiadomo jak niepotrzebnie. Także testy są, zbiornik jest tutaj zapięty, jeszcze jeden zawód trzydrogowy. Budurusik sobie też łapie temperaturkę. Ile mamy na budurusie dzisiaj? Mamy na zbiorniku 300 litrowym, mamy, dawaj tu. A nie, 51,8, dobra. A z instalacji idzie 58,7. Tutaj nam do bufora nam wpada z tego 300 litrowego na wężownicę 48 teraz, a z bufora wychodzi na zewnętrzny 35,5. Tu mam chyba przestawione teraz na jakieś chyba 70 stopni. Dopiero wtedy mam się zawód trzydrogowy włączyć i ten zbiornik ładować. Dlaczego tak? Dlatego tak, że teraz kolektory grzeją. Ten zbiornik, tak jak wam pokazywałem, 300 litrowy, powinien to lecieć tutaj na ten 900 litrowy, dwie wężownice i dopiero tu jak na powrocie będzie 70, to zawód trzydrogowy ma się przełączyć i ten zbiornik ładować. Muszę zrobić test, bo ja ten zbiornik akurat chcę przerobić do centralnego ogrzewania, a nie do CW na wodę, żeby tutaj był powrót z centralnego ogrzewania i dopiero wtedy na zbiornik zwiększyć pojemność właśnie do centralnego ogrzewania i do używania pompy ciepłej i całej reszty, bo im większy złot wody jak dla mnie, tym po prostu lepiej. I tu będzie tylko temperatura powrotu, ewentualnie na lato dalej będzie zbiornik buforowy. I jeszcze mogę zrobić tak, że ten zbiornik na przykład jakby się za dużo nagrzał na lato, to jeszcze mogę to przemieszaniem coś pokombinować, jakby był piec, to już takie na później, po prostu później. To się wszystko, słuchajcie, zobaczę. Jak na razie tyle. Kręci się. O, jeszcze tutaj pokażę. Taki był układ kiedyś. Teraz na jednym falowniku wszystko trzeba było poprzerabiać, powypieprzyć wszystkie przewody, które ja tutaj jeszcze miałem od falownika 24V, bo to było tam z powrotem. Tutaj dom był podzielony na 3 neutrale. 3 osobne były nawet instalacje, swego czasu latały i 3 neutralne musiały być, żeby się nie spotkały, nie? Także kabli to wywaliłem, nie wiem, z 50 metrów chyba różnych, 3 razy 2,5 i takich i szóstek i nie wiadomo czego. Wszystko na krótkie odcinki.
Co było tutaj, tam i z powrotem, tu jakieś miałem bezpieczniki, wszystko poszło do rozdzielnicy głównej, poprzedłużałem, teraz tam już mam wszystkie bezpieczniki, że ktoś do Moników idzie, rozpiska jest, wywaliło na tym, dokładnie jest popisany czajnik, to tamto i to już jest bardzo zrozumiałe. I tutaj też już prostota. Słuchajcie, dla mnie to jest prostota. Plus, minus, wejście, wyjście. Tyle. Tu więcej nie ma nic. Jak się coś z tym tałotaństwem zrobi, bypass w dół, lecimy na sieci, omijamy cały ten bajzel. Tyle. Duże nastawiane to nastawiane, ale jak kupicie baterię dużą, to w środku tak samo jest okaplowanie powsadzane, tylko w puszce to macie zamknięte. I kto wam to wtedy poserwisuje? Jak was braknie? Sami nawet nie będziecie wiedzieć, co z tym zrobić, bo panie, zepsuło się, nie działa. A tutaj, chociaż bezpieczniki na każdym rzędzie są pozakładane, jak strzeli jeden, jak coś się podzieje, to reszta będzie działać. I obciążenia też są zrobione tak, żeby na samym końcu jednak może ta oryginalna bateria, jedna i druga, wytrzyma, no wszystkie oryginalne, nie, ale i wytrzyma dalej te obciążenia. A jak nie wytrzyma, to mają strzelić bezpieczniki. Na airbagach 160 pozakładane. Jakby coś, to w każdą stronę. Nie ma żadnego automatu. Wszędzie jest topik. Topik jak się pierdyknie, tyle. Nie działa. Dziękuję, do widzenia. Alarm na falowniku czy coś. A tak ktoś przyjdzie, pstryka, bo jeszcze szkoda, bo taki drogi był 15 razy, kurwa, później się pali. Przepraszam za słowo, no ale życie. Komentarze czasem ludzi mnie rozbijają, jak to wygląda. Mi się podoba, wam nie musi żyć. Tak, czasem ze mnie takie wychodzi. Sorry. Dobra, słuchajcie, jest ogarnięte, tematy dalej, mała fotowoltaika. Ciśniemy. W miarę czasu, zobaczymy, z tego wszystkiego wyjdzie. Kurde, znowu zrobiłem film na godzinę czasu. Jak to u mnie? Jak się rozgadam, to leci. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, suby, kawę, lajki, jak to woli. Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się. Cześć.